się krowa pasie, zwierzątka luźno latają, wolne, swobodnie płynie życie, ale tu później pokażą orkę trudną i ktoś musi gonić. Tu się pasą zwierzątka. Pokażę wam, co to jest. Radło. Okej. Za odcinek, żeby utrwalić. Okej. Radło. Ja Państwu w XXI wieku pokazuję działające, używane codziennie radło. I nie jedyne, ostatnie na świecie, tylko jedno z tysięcy albo dziesiątków tysięcy radło. Zasadniczo to mógł być taki po prostu kij do redlenia, do zrobienia redliny, czyli do wydłubania takiego rowka w ziemi. No chodziło o wzruszanie ziemi, żeby było łatwiej zasiać i żeby lepiej rosło. Mógł to być taki naturalnie wygięty kij, kawałek krzywulca, który ktoś ciągnął, albo kobieta nasza ciągnęła, myśmy prowadzili, albo woły ciągnęły. No właśnie, A mogło to i być tutaj mój komentarz. O ile bardzo zacząłem doceniać Cejrowskiego, jakiś kolejny odcinek w jakimś przedziale czasu obejrzałem i teraz nagrywam, bo on właśnie super pokazuje. Dla mnie to są takie badania historyczne, jakby jak antropologiczne, jak to ludzie kiedyś żyli, właśnie w takich jeszcze nieucywilizowanych miejscach. I właśnie tu pokazuje jakieś narzędzie. Kiedyś właśnie stosowano takie narzędzia, tam to jest w Etiopii, pokazuje, nadal takie właśnie proste narzędzie. I to jest właśnie narzędzie. Człowiek wymyślił, ok, tylko i tutaj nie podobało mi się, co Cejrowski zrobił, bo że ktoś musi ciągnąć to radło. I powiedział, że kobiety, a mężczyźni nie prowadzą. To było strasznie chamskie. I bardzo głupie, bo wiadomo, że kobieta nie pociągnie takiego radła. On później sam spróbuje, pokaże, czy jest w stanie, czy nie. Więc potwornie głupi żart. Tylko właśnie kto tak naprawdę ciągnie? Kto jest tym wołem pociągowym? I powiedział właśnie o wole. A tu później jeszcze wspomnę. być też bardziej skomplikowane urządzenie, to już jest chyba ostatnie radło tuż przed pługiem, bo potem jest już pług, który odwraca skibę. I teraz tak, jak to jest zrobione? To będzie się wbijało w ziemię. Nie, jeszcze panowie nie. To są płozy, na których to będzie jechało. Chodzi o to, żeby ten kij nam się nie wbił za głęboko, bo wtedy nie uciągniemy. Tutaj mamy dyszel. Zobaczcie, jakie to Tu jest proste, orczyk. kawałki drzewa. Tylko powiązane jakoś. Ten orczyk położymy Same proste naszym wołom rzeczy. na plecy, albo właściwie tędy woły wystawią łby swoje i będą ciągnąć. Właśnie. Ale zanim to zrobimy, Woły. to chcemy, żeby nasze drewniane radło było uzbrojone, bo wtedy na Okej. dłużej starczy. Właśnie. Nie łamie się tak często, nie zatrzymujemy się przy robocie. Zbrojenie radła. Zbrojenie. Ot i wszystko. No, Wcześniej z brązu, dzisiaj z żelaza. no właśnie. Panowie, Metal. można zawiązać. Wcześniej tłumaczył pięknie, jak to doszło, że ludzie odkryli właśnie żelazo. Najpierw miedź, później dodali cenę, czyli brąz powstał, później dopiero żelazo i to pięknie tutaj pokazał. To było naprawdę pięknie to wytłumaczone. Tak bardzo lubię go oglądać, bardzo I już. ciekawe, ważne rzeczy. Jak radło działa. Zobaczycie. Właśnie narzędzie jest, Pierwszy zabieg. ale trzeba siłę użyć. Pokazuje pan, jak się w ziemię wbija? Cyk. Okej. I możemy ciągnąć redlinę. No i coś ciągnie, coś robi. O, Dlatego O. lepsze są dwa woły. właśnie. No się Dziękuję śmieje. No właśnie, te woły. No i teraz będzie właśnie o tych wołach. Jak je zaciągnąć, żeby ciągnęły? Krowy nie chcą na pole. Nie chcą. Po południu idziemy, bośmy cały dzień robili narzędzie. Nie chcą na pole, głupie nie, Nie chcą. chcą. Musieliśmy je zagrać w kozi róg, między murki, zrobić dziurkę w murku i teraz nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. A zagania, panie Shi. No właśnie. Tu jest, to wam chciałem pokazać.
No właśnie, Cejrowski to po prostu pięknie mówi, że krowy nie chcą. Mało tego, czyli głupie nie są. No właśnie, krowy generalnie wykorzystuje się, czy krowy, no powiedzmy, ale właśnie głupie nie są. One nie chcą tyrać w polu, więc tu właśnie pokazują, że muszą jakoś je zapędzić do tej roboty. Jakim sposobem? I właśnie, że zamknęli je w jakimś ogrodzeniu i tylko jedno wyjście zrobili. No właśnie, jest jedno wyjście, chociaż on powiedział, że one nie mają wyjścia, czyli żeby pójść tylko tym jednym wyjściem. No właśnie, to mnie szokowało, bo ja tu widzę analogię do ludzi. Czy to krowa, czy ludzie, no generalnie właśnie kogoś do roboty trzeba było zaciągnąć. Jeszcze za chwilę rozwinę, może puszczę chwilę dalej. I oczywiście, jak Państwo widzą, teraz to nie jest krowa, tylko wół. Panie, do Was wódki, bo następna idzie. No właśnie. Teraz to nie jest krowa, tylko wół. No właśnie, jak to jest? Poczytałem sobie na Wikipedii o wole. Wół wpisałem, pokazało mi Wikipedię po angielsku. Po angielsku to jest ox. No i właśnie, czyli powiedział, teraz to już nie jest krowa. Krowa to jest rodzaju żeńskiego, a wół to jest rodzaju męskiego. Czyli mówi się, no właśnie te słowa. Krowa dojna, wół pociągowy, a jak jest młode, to jest ciele. Zobaczcie, jakie to są nazwy. Wiesz, jesteś cielakiem, albo właśnie, a jeżeli jesteś z rodzaju żeńskiego, samicą, to jesteś krowa dojna, wykorzystywana, dojna, a jak jesteś samcem, jesteś silniejszy, to wykorzystywany jesteś do pracy, bo masz więcej siły. Wół pociągowy. No właśnie i tak na tej Wikipedii fajnie to było opisane. No i tak się zastanawiam, taka no właśnie jakaś analogia do ludzkiego życia, że gdyż nawet krowy nie chcą w tym polu robić i trzeba je sposobem. Jeszcze za chwilę pokażę, jak właśnie je trzeba sposobem podejść, żeby dały się zaprząc. Epa! No właśnie, dla mnie to jest niezła analogia do życia człowieka. No właśnie, czy to krowa, czy to wół, czy to ciele, czy to człowiek, każdego się jakoś wykorzystuje. Kiedyś wykorzystywano na początku ludzi A do oto pracy pole. rolnej. Uwaga, uwaga, pokazuję i objaśniam. Pole w górach. To trzeba sobie zbudować od zera. Każdy kamyk trzeba wybrać, porobić murki dookoła, wyrównać teren. Tu się pole nie znajduje, nie karczuje, tu się pole buduje. Okej, to akurat mało istotne dla mnie było. No i zobaczcie teraz, jak zaganiają je. Tak z każdej strony się ustawiało. To nie jest proste. Słyszą Państwo, to są woły. Wściekłe, złośliwe. Dużo wytrzymują, ale jak się wkurzą, to na Madagaskarze mieliśmy takie zdjęcia. Tak nas pokopały. No właśnie widzicie, to jest nawet jak już je sprowadzili na miejsce, to żeby nie spłoszyć, żeby nie stały się agresywne, żeby je właśnie kurwa zmanipulować tak de facto, tak zrobić i zobaczycie tutaj jakoś i właśnie przywiązują je do tego radła i no dobra, niech poleci. A właśnie, a jeszcze co? Okej, może niech poleci. No i przywiązali jakoś. No i teraz już pędzenie jest bad. Stary, coś takiego zobaczyć. U nas już nawet pługa za koniem się nie zobaczy, tylko za traktorem i taki wieloskibowy. A co dopiero radła. Dzieci, niech wam pani... Dobra, i chodzi. A jeszcze wam powiem to, co na Wikipedii pisało właśnie, że byki, czyli te samce się kastruje
To jest kolejny poziom. Kastruje się, bo że hamuje się w ten sposób testosteron u nich i są spokojniejsze, czyli głupie jakby cielaki się robią, takie potulne. Jak niewykastrowane, to on walczy, będzie walczył. Dlatego się go wykastruje i będzie zwykłe głupie ciele, które będzie za pługiem lecieć. Dla mnie to jest piękna analogia życia człowieka. Co myślisz o tym?